Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których chusieję. Przyznam się wam, ten odcinek miał powstać już tydzień temu, ale tak jak wam ostatnio mówiłem w filmie, w którym tłumaczyłem działanie formy Hakai, robię gest ręką i teraz pewnie będę musiał wrzucić tutaj miniaturkę tego filmu, no ale dobra, to jest fajny film, przy którym troszeczkę posiedziałem, więc to miał być film, który miał być kokłem, ale stwierdziłem, że ten temat jest na tyle fajny i ciekawy, że zrobię na jego temat osobny materiał. I tych pytań do kokła, w sensie było ich dużo, tak jak zawsze, tylko było sporo pytań, które powtarzały tematy, o których już mówiłem, więc stwierdziłem, że tego kokła nagram za jakiś czas, jak tych pytań się uzbiera troszeczkę więcej, więc oczywiście dziękuję wam za wszystko, ale na początku chcę wam sprzedać pewną ciekawostkę. Ostatnio, bodajże 7 marca, nie pamiętam dokładnie, ale chyba to jest 7 marca, mieliśmy 9. rocznicę, uwaga, wrzucenia przeze mnie pierwszego filmu o Dragon Ballu, takiego stricte o Dragon Ballu, z dyskusją na temat Dragon Balla Super. I zauważyłem, że YouTube, algorytm YouTube'a w zasadzie, zaczął polecać wam ten film z dziwnego powodu. Dużo osób zaczęło go komentować po latach, więc dziękuję wszystkim tym, którzy w niego kliknęli. Współczuję wam trochę, bo ja nie jestem w stanie przesiedzieć od początku do końca. Nudził mnie ten materiał i uważam, że jest słaby. Zresztą tak jak większość tych przez pierwsze lata. Natomiast zacząłem sobie grzebać w swoich statystykach i nie pamiętam już jaki to był film, bo zrobiłem tylko screena, żeby wam go tutaj pokazać. Mam 2 screeny tyczące się tego, jakie hasła są wyszukiwane w wyszukiwarce YouTube, żeby trafić na mój film. I jak możecie się domyślać, w 82% w przypadku tego filmu, który tutaj sprawdzałem, mówię, nie pamiętam jaki to był konkretnie film, ale jakiś tam z początku marca, w 82% to było hasło Adacho. Natomiast były jeszcze inne hasła. Zastanawiam się w sumie, jakim hasłem jest to zacenzurowane na B. Mimo wszystko to nie jest największy problem, który widać na tym screenie. No ale idziemy dalej. Będąc dalej w statystykach tego filmu, muszę sprawdzić i dam wam potem jakieś uzupełnienie odnośnie tego, jaki to był konkretny film. Treści prowadzące do tego filmu, czyli filmy, które ludzie oglądali i z których przeszli na mój film. Ocenzurowałem tutaj 2 rzeczy, które mnie akurat nie obchodziły i was też nie powinny obchodzić. 2 filmy to są moje filmy, także ktoś oglądał jeden mój film i przeszedł na drugi, ale sikanie do umywalek? Czy ktoś ma na mnie jakieś haki z czasów akademika, czy to przypadek? Uznam to za przypadek, ale żeby nie zaczynać tego odcinka takimi wątpliwej jakości informacjami, to zagram tutaj jeszcze pozytywną nutę. Tak się składa, że na stronie eneba.com od każdego piątku w marcu od godziny 10 do następnego poniedziałku, czyli mamy takie przedłużane weekendy z Enebą, macie możliwość skorzystania z kodu SPRING, czyli sprężyna. Chodzi o wiosnę, spring to wiosna, zaczyna się wiosna. Więc jeśli nie macie ochoty wychodzić na słońce i korzystać z pięknej pogody, tylko jesteście gamerami z krwi i kości, albo jak będzie padać, możecie zerknąć na Enebę. O, wow, słyszeliście to? Dziękuję za waszą pracę, ale akurat szkło dzisiaj było wynoszone. Wow, słyszeliście to? Było tak głośno. Nie ma to jak dźwięki natury, więc jeśli wy nie chcecie słuchać dźwięków natury, wolicie założyć słuchawki i oddać się wirtualnej przyjemności, albo szukacie jakichś kart podarunkowych dla kogoś, albo subskrypcji, albo DLC, albo czegokolwiek innego, 8% zniżki, kod SPRING od każdego piątku od godziny 10 do następnego poniedziałku do godziny 12, czyli chociażby od 13 do 16 czasu oczywiście polskiego. Korzystajcie z kodu SPRING, dziękuję bardzo, linki do Eneby znajdziecie w opisie, a ja przechodzę do komentarzy i zaczynamy komentarzem kolegi Adriosa. Adrios4795. Koku, oglądając przejścia w twoich materiałach, przyszło mi do głowy... Zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, dlaczego dzisiaj mam czapeczkę Chopera na głowie. Ponieważ jest to swego rodzaju celebracja z mojej strony wyjścia 2. sezonu Netflixowego One Piece'a, którego jeszcze nie oglądałem. Happy, mój moderator, ten, który usuwał spoilery z One Piece. O, aż słoneczko nagle zaszło, jak zacząłem mówić o One Piece. Bombarduje mnie wiadomościami na temat One Piece. Ja sobie to live action obejrzę. Widziałem też komentarze tyczące się tego, że chcielibyście... Niektórzy chcieli, nie mówię, że wszyscy, ale chcielibyście zobaczyć moje przemyślenia na temat tego live action. Pierwszy sezon obejrzałem, był spoko, był lepszy niż się spodziewałem na pewno, bo ja jako fan Dragon Balla mam w swoim sercu bliznę po Dragon Ball Evolution, więc te aktorskie wersje anime to jest coś, co staram się raczej unikać, ale pierwszy sezon One Piece'a był spoko. W drugim jest Chopper.
W drugim jest Chopper i widziałem kilka zapowiedzi. Nie będę się wypowiadał, póki nie obejrzę. Jak obejrzę, to może wam wspomnę o tym w kokle, ale nie chce mi się nagrywać na ten temat osobnego filmu. No po prostu tak, wolałbym to sobie obejrzeć do szuflady, schować do kieszonki, mieć na ten temat jakieś zdanie, ale nie rozpowiadać się na ten temat na YouTubie. Więc wracając do Adriosa. Przepraszam, Adrios, już czytam. Oglądając przejścia w twoich materiałach, przyszło mi do głowy pytanie o montaż. Gdy wypuszczasz powiedzmy 30 minut materiału, ile zazwyczaj masz surówki? Lubię twoją autentyczność, więc obstawiam, że nie robisz dubli, ani nie wywalasz głupotek. Ale czy może masz jakieś bloopersy, które kiedyś mógłbyś zebrać? Nie, ponieważ jak już wrzucę film, to usuwam materiał źródłowy, w sensie jakby surówkę tak zwaną, więc nie miałbym z czego zrobić bloopersów. Jedynymi wyjątkami są takie zupełnie wyjątkowe filmy, jak na przykład vlog z naszej akcji rowerowej Pomaganie za jechanie, co jechaliśmy przez całe wybrzeże Polski rowerami przez tydzień. W zasadzie 5 dni samej jazdy było, no nie? No i miałem te wszystkie nagrania oryginalnie na komputerze i ostatnio było mi przykro. I rzadko jest mi przykro, ale w tym przypadku było mi przykro, bo stwierdziłem, że tych nagrań jest oryginalnie tak dużo, a ja zrobiłem z tego tylko 1,5 godziny tego oryginalnego vloga, a można byłoby zrobić jakiś bonus. I wrzuciłem ten bonus i naprawdę z serca dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli ten film, ale to jest niesamowite, że czasem im więcej uwagi poświęcam filmowi, im więcej przy nim pracuję, im więcej montuję ten film, bo tam napisy dodawałem praktycznie do większości kwestii dialogowych, tym mniej jest wyświetleń. Tym mniej jest wyświetleń. Same wyświetlenia w tym przypadku nie są najważniejsze, bo to jest też pamiątka i cieszyłem się, że niektórym z was to się podobało, ale chciałbym po prostu, żeby też takie filmy miały chociaż trochę większy odzew, bo mimo wszystko to wpływa na motywację. Ale wracając do twojego pytania, kokły i większość moich filmów są nagrywane na spontanie, więc czasem jest coś, co wycinam, bo nie czytam z kartki, więc naturalnie jest tak, że jak mówię szybciej niż myślę, to czasem zanim ułożę sobie poprawny szyk zdania, to wypowiem jakieś głupie słowa, a potem mówię, dobra, jeszcze raz zacznę to zdanie, żeby nie było tak, że mówię nie po polsku. I w przypadku tego filmu też tak będzie. Ale czy są jakieś rzeczy, które wycinam, jakby całe wątki? Czasem się też tak zdarza. Czasem się zdarza tak, że jak odpowiadam na pytanie w kokle, to tak jak mówię, nie mam przygotowanej wypowiedzi, więc mówię o czymś, i potem, żeby zakończyć ten temat, trochę przeciągam odpowiedź moją i mówię o tym samym, tylko że trochę od drugiej strony i jak montuję potem ten film, mówię, no dobra, już wiadomo o co chodzi, ucinam to. Więc takie rzeczy są wycinane, więc jeśli film trwa 30 minut, to surówka może trwać z 40. Czasem jest tak, i to też się często zdarza, że na przykład zadzwoni domofon, wchodzi kurier, muszę komuś Wyobraźcie sobie, że to był film, w którym nagrywałem też coś przed kamerą tutaj. I w międzyczasie przyszedł sąsiad do mnie. I na kamerze normalnie widać, no tutaj akurat kamera jest inaczej trochę ustawiona, ale był film, w którym było trochę bardziej widać drzwi. Jak ja zapraszam sąsiada do domu, pokazuję mu tę rurę, przy której był ten remont i dosłownie 15 minut jest potem surówki do wycięcia, bo jest cisza, w sensie cisza, słychać trochę nasze rozmowy, ale to zależy od sytuacji. Tak jak mówię, ja czasem przygotowuję sobie film, jak na przykład robię ciekawostki, no to wiadomo, że zbieram te informacje. Jak ostatnio robiłem film o Hakai, to stwierdziłem, że sobie rozplanuję ten film w taki sposób, żeby podejść do tego bardziej merytorycznie i w bardziej przystępny sposób przedstawić informacje. Ale Koku to jest dla mnie okazja do tego, żeby gadać o dupie Maryni, więc nie będę sobie tutaj niczego przygotowywał. Czasem jest tak, że na przykład jak potem montuję ten film, to mówię, kurde, mogłem wspomnieć jeszcze o tym, ale potem na przykład wrzucam to w napisach na ekranie, ale zresztą idziemy dalej. Przy herbatce, pytanie do Goku. Pytanie mam. Wiadomo, że pytanie, no okej. Skoro teraz mamy kolejną wersję sagi z Beerusem i ogólne dopracowanie innych sag z Superki, to co teraz będzie kanoniczne? Wersja mangowa, wersja animowana, wersja filmowa, wersja na nowo zanimowana. I jak dodadzą rzeczy z mang, na przykład w Sadze Zamasu, to które mamy brać za kanoniczną ścieżkę historii? Kolego, przy herbatce. Patrząc na twój nick i na twój awatar, widzę, że lubisz sobie wypić herbatkę. Łączę kropki. Tak, wiem, jestem imponujący czasami. Herbatka powinna uspokajać i to też radzę tobie. Uspokój się, dobra? Nie przejmuj się, daj ziobu, de na farz, można byłoby powiedzieć. Nie zawracaj sobie tym głowy, mój drogi, ponieważ to, co jest kanonem, nie jest absolutnie ważne. Dlaczego? Bo to nie istnieje, można powiedzieć.
to nie istnieje. W kontekście Dragon Balla Super możesz sobie wybrać, co jest twoim kanonem i powiedziałbym jeszcze więcej. Teraz, kiedy będziemy mieli 4. wersję historii z Beerusem, tym bardziej uważam, że jakakolwiek wersja historii, może nie Super Dragon Ball Heroes, bo to jest akurat historia, która nie opowiada o tej samej linii czasowej, o tym samym kontinuum. Jest to historia zbudowana na bazie gry. Natomiast Dragon Ball Super Beerus jest na skrypcie Toriyamy, tak samo jak film, tak samo jak anime, tak samo jak manga. Mniej lub bardziej. Ale jeszcze z 5 czy 6 lat temu, jak myślałem sobie o Dragon Ballu Super, to w mojej głowie były takie zagwozdki, czy mogę na przykład, odpowiadając na pytanie do Kokła, wziąć pod uwagę historię z anime, mimo tego, że manga przedstawiła to inaczej, no bo manga powinna mieć pierwszeństwo, więc ta sytuacja z anime, mimo tego, że byłaby fajnym argumentem pasującym jako odpowiedź do waszego pytania, no to muszę to olać, no bo to było w anime, a manga nadpisała to inaczej. Dzisiaj w ogóle się tym nie przyjmuję. Jeśli spojrzycie chociażby na mój film o Hakai, były tam sytuacje z mangi, z anime ekskluzywne, chociażby Toppo na turnieju mocy. Mało tego, były nawet sytuacje szeroko pojęte jako filery, czyli odcinek z Aralką, gdzie też Beerus używał Hakai. I przytoczyłem to jako argument. Dlaczego? Bo uważam, że tamta historia jest jakoś bardzo ważna? Nie, tamten odcinek można tak na dobrą sprawę wyrzucić do kosza, ale uważam, że jeśli zostało coś pokazane w oficjalnym Dragon Ballu Super, nawet jeśli to było stworzone w 100% przez Toei i pasuje mi to pod tezę, wiem jak to brzmi, że pasuje mi coś pod tezę, więc sobie wybieram argument pod tezę. Ale to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem. To było na ekranie. I to też się wpisywało w działanie Hakai też, które widzieliśmy na innych przykładach. To dlaczego mam to ignorować? Dlatego, że to było tylko w anime? Bóg zniszczenia Toppo też był tylko w anime. A mimo wszystko możemy sobie ustalić, że Bóg zniszczenia Toppo na turnieju mocy, który walczył z Vegetą, ma trochę większą wagę niż odcinek gagowy z Aralką. Ale dlaczego? Skoro oba były tylko i wyłącznie w anime. To jeśli mamy coś zignorować, dlatego że jest anime ekskluzywne, to bądźmy konsekwentni. I ja jestem konsekwentny i nie ignoruję ani tego, ani tego. Równie dobrze, gdyby w Dragon Ball Daima pojawiło się Hakai, to też bym to przytoczył jako argument. Więc moim zdaniem traktuj sobie jako trzon, jako kanon, co chcesz, bo to, co jest kanonem, jest w twojej głowie. Myślę, że to jest najzdrowsze podejście. Kirigiri. Siema Adacho, mam 2 szybkie pytanka plus moje gdybanie. Może to kwestia tylko anime, ale na turnieju mocy była scena z rozsypującymi się kolczykami Potara. W sensie, że pękły i zmieniły się w taki proszek z drobinkami. Czy myślisz, że ten proszek mógłby mieć jakieś ciekawe właściwości? Zastanawia mnie głównie kwestia tego, czy materiał Potar ma te właściwości stalające? Powiedziałem to 3 razy, ale chyba tylko raz dobrze. Stalające powiedziałem? Scalające, czy ta właściwość jest im nadawana po ich stworzeniu, bo jeśli materiał ma właściwości scalające, to hipotetycznie nawet zwykły śmiertelnik mógłby stworzyć Potarę, jeśli jakimś cudem udałoby mu się zamknąć ten proszek w jakimś kolczyku. To jest dobre pytanie, może trochę chaotyczne, ale zwraca uwagę na to, czym jest Potara. Z czego jest Potara zrobiona? Czym jest ten kryształ? Bo jeśli spojrzymy faktycznie na turniej mocy i na scenę, w której Kefla walczyła z Goku, to dosłownie w momencie, w którym Potara pękła, Kale i Caulifla stały się na powrót sobą. Kefla się rozdzieliła. Więc ich fuzja była podtrzymywana przez kolczyk. I w momencie, w którym kolczyk pękł, ta fuzja się rozdzieliła. Więc co możemy z tego wyciągnąć? Kolczyki, uwaga, były nazywane kolczykami magicznymi. I moim zdaniem, i to jest tylko i wyłącznie moja opinia, mój headcanon, materiał, jest ważny, ale materiał jest tylko pewnego rodzaju spoiwem, który trzyma tę magię w kupie. Czyli fuzja poprzez kolczyki Potar jest fuzją magiczną. To magia w Dragon Ballu sprawia, że postacie się scalają. Więc moim zdaniem może być tak, że osoba, która stworzyła kolczyki Potara, nie wiemy kto to był, wiemy, że Kaioshini noszą Potary, skąd je biorą, czy Kaioshini są w stanie tworzyć nowe Potary, może Kaioshini są w stanie replikować Potary, ale ktoś, kto pierwszy stworzył Potary i ktoś, kto nadał im te właściwości scalające, był w stanie używać tej techniki scalania w ogóle jako techniki, takiej jak na przykład, nie wiem, Mafuba, czyli mógł rzucić na 2 osoby magię i w ten sposób je scalić. Tylko że ta osoba, stworzyciel kolczyków Potara, mógł po prostu tę magię zapieczętować w formie kryształu. I ten kryształ noszony na uchu wtedy zyskuje, wtedy te właściwości są aktywowane. Więc w momencie, w którym ten kolczyk pękł, moim zdaniem ta magia, która była zapieczętowana w kolczyku i sprawiała, że fuzja była stała, że w ogóle działała,
została rozproszona. Ale tak jak mówię, headcanon, wymyślony na poczekaniu. Skąd się wzięła wiedza Zuno? Ciekawi mnie po prostu, czy zostało to gdzieś wyjaśnione, bo sobie nie przypominam. Zastanawia mnie, czy to taka jego cecha własna, urodził się taki i już, czy może został zaprojektowany przez Zeno, czy kto go tam stworzył, chociaż wątpię, żeby Zeno na to wpadł. Kiedyś była taka teoria tutaj na kanale, chyba nawet w jakimś odcinku o Koku, o tym, że Zuno i Zeno byli kiedyś jednym. Czy że może poprosił o to Super Shenlonga. Ja zawsze lubię wracać w kontekście Zuno do tej sceny, w której Zamasu przyszedł do niego i mu groził. Zuno w tamtym momencie, ja już o tym mówiłem, pamiętam w Koklem, Zuno w tamtym momencie był zaskoczony, że Zamasu mu grozi, był przerażony. Więc jeśli on by wiedział wszystko tak po prostu, to znaczy, że wiedziałby też, że Zamasu do niego przyjdzie i będzie mu groził, więc jakoś by się na to przygotował prawdopodobnie. No mógłby się nie przygotowywać, bo wiedziałby, że Zamasu go nie zabije, ale w takim razie dlaczego byłby zdumiony faktem, że ten go atakuje? To wyglądało tak, jakby Zuno został zaskoczony. A jak można zaskoczyć gościa, który wie wszystko? I moim zdaniem tu jest właśnie odpowiedź na to pytanie, czym jest ta umiejętność Zuno. Zuno nie wie wszystkiego na co dzień. Nie wie o tym, co się stanie jutro, o ile nie będzie chciał wiedzieć. O ile o tym nie pomyśli. To jest sytuacja, jakby on miał w głowie wyszukiwarkę internetową, w której jest odpowiedź na wszystko. To taka wyszukiwarka internetowa, która jest w stanie przepowiedzieć przyszłość. Czyli Zuno sam z siebie tego nie wie, ale jeśli wpisze to w swojej głowie w wyszukiwarkę, na przykład powiedz mi wszystko o smoczych kulach, to wchodzi sobie na stronę, w której ma wszystko opisane i tak jak widzieliśmy, jest w stanie podać najdrobniejsze szczegóły, historię, średnice kul, właściwości, ile ich jest, gdzie się znajdują, ale on sam na co dzień o tym nie myśli. Po prostu ma możliwość znalezienia tej wiedzy. Czy ona jest w jego głowie? Może tak. Może jest faktycznie to jego umiejętność, która jest w jego głowie, ale to jest wiedza, myślę, że uśpiona, którą on musi celowo z siebie wydobyć. Skąd ma tę umiejętność? Nie wiem. Brzmi trochę jak właśnie coś, co mógłby dostać od Super Shenlonga, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to nigdy nie zostało wyjaśnione. Marcin9852, pytanie do Koku. Zastanawia mnie forma Beast. Nie mamy nigdzie wyjaśnionej jej genezy, poza szczątkowymi informacjami, że jest to obudzona bestia wewnątrz Gohana. Tylko czy aby na pewno. Podczas transformacji nie widzieliśmy, żeby Gohan tracił nad sobą panowanie. I tutaj moje przemyślenia. Może to jest jego forma pośrednia. Niedokończona transformacja, która nie pokazuje pełnego potencjału. W końcu podczas walki z Cellem, z Maxem, znajdowali się tam bliscy Gohana i coś podświadomie go blokowało przed pełnym przebudzeniem. Daj znać, co o tym myślisz. Czy znajdowali się bliscy Gohana? No większość tam leżała nieprzytomna, Gohan był tego świadomy, ale to byli twardzi zawodnicy. No kto tam leżał? No Hedo był chroniony przez Gammę, okej. W zasadzie Hedo był wyniesiony troszeczkę dalej, ale Bulma i Pan już lecieli statkiem, więc Gohan myślę, że nie musiał się hamować i uważam, że się nie hamował. I przejdę trochę do tego, co widzieliśmy w mandze, głównie w rozdziałach 102-103, jeśli dobrze pamiętam, to były rozdziały 102-103 mangi Dragon Ball Super, bo tam trochę na temat bestii się dowiedzieliśmy. Okej, na początku mimo wszystko przeczytam wam tę notkę, którą już wiele razy podawałem, bo to jest coś, co powiedział na ten temat Toriyama. Toriyama powiedział na temat bestii, że Gohan osiągnął swoją własną, unikalną ewolucję, bazującą na tych przebudzeniach, które miał jako chłopiec. Forma nazywa się bestia ze względu na to, że ta dzika bestia w nim się obudziła. Co ciekawe, Toriyama jeszcze później powiedział, że nie jest pewien, jakiego designu miałby użyć, gdyby kiedykolwiek jeszcze w przyszłości miałby go dalej transformować. Toriyama być może powiedział to w kontekście tego, że sobie tam zażartował wcześniej, że w sensie wspomniał, podzielił się takimi szczegółami, że Gohan miał mieć takie bladą skórę, czy tam nawet niebieską, jakieś tam były informacje, chociaż już nie do końca pamiętam, jak to miało wyglądać. Generalnie ten design Gohana bestii jest dość ekstrawagancki i Toriyama mówi, już nie wiem, co miałbym dalej wymyślić. Okej, ale dlaczego miałby coś dalej wymyślać, gdyby to była finałowa forma Gohana? Dlaczego miałby coś takiego powiedzieć? Okej, to był Toriyama, który jakby jego słowa często są rzucane w takim duchu, że trudno je po prostu interpretować, albo nie powinno się ich interpretować dosłownie, ale tak jak mówię, wróćmy do tego rozdziału 102-103, do tych rozdziałów. Mieliśmy tam sytuację, kiedy Gohan zobaczył Karmina, czyli gościa, którego już znał, z czerwonej wstęgi i się wściekł, bo myślał, że ci mają zamiar skrzywdzić jego rodzinę. I wściekając się, odpalił bestię. Z jednej strony okej, to może być scena gagowa, ale to się wydarzyło. Gohan denerwując się, poważnie się denerwując na gości, którzy wcześniej porwali jego córkę, którzy umówmy się są mrówkami,
nawet mniej niż mrówkami w porównaniu do siły Gohana, są zwykłymi ludźmi bez żadnych supermocy, Gohan nie musiałby się w ogóle transformować. Ale transformując się ze względu na swoją wściekłość, odpalił swoją najsilniejszą formę. Nie SSJ, nie SSJ2, nie Ultimate, nie nic innego. Bestię. Czy bestia to nie było za dużo? Okej, może było za dużo, ale moim zdaniem ta forma to jest uosobienie wściekłości Gohana. Gohan wściekając się nie włącza Super Saiyanina, bo w jego przypadku Super Saiyanin nie pojawił się ze względu na wściekłość. Pierwszy raz Gohan osiągnął Super Saiyanina, kiedy miał potrzebę zyskania większej mocy w Komnacie Ducha i Czasu. Podobnie było z Super Saiyaninem 2, kiedy też w Komnacie Ducha i Czasu Gohan pokazywał ten swój potencjał, no a potem to była rozpacz w związku z tym, co stało się Androidowi 16. Gohan też był wtedy wściekły na Cella, ale SSJ2 pierwszy raz włączył już w Komnacie Ducha i Czasu, co widzieliśmy w Dragon Ballu Z. Forma Ultimate w sumie nie wiązała się z żadnymi emocjami, Gohan dostał tę moc za darmo, więc tak jak na przykład Trunks miał tę swoją formę Ikari, anime ekskluzywną, wiem, ale to była forma, która była uosobieniem wściekłości Trunksa. To była unikalna forma, którą Trunks odblokował ze względu na wściekłość. I ona była dla niego unikatowa. Nikt inny nie miał takiej transformacji. Możemy sobie wymyślać, albo inaczej, wiemy dlaczego nikt nie miał takiej transformacji, ale musielibyśmy tutaj już zburzyć czwartą ścianę. Ale taka jest prawda. Nikt nie miał żadnego Ikari, czyli Super Saiyanina z niebieską jakąś poświatą. W przypadku Gohana to jest moim zdaniem uosobienie jego wewnętrznego potencjału, do czego jeszcze zaraz przejdę. Co Gohan mówił tuż przed walką z Goku? Gohan nauczył się włączać bestię na zawołanie. Na początku tego nie potrafił. Dosłownie powiedział, Piccolo nauczył mnie pewnego triku, jak lepiej ją kontrolować. Okej, więc Gohan może używać tej formy na zawołanie, a nie tylko jak się wścieka, więc w sumie czym się różni ta transformacja od każdej innej? Ten argument, który przytoczyłem na początku, że to jest forma ściśle powiązana ze wścieknięciem się, ze złością Gohana, nadal stoi. Bo w przypadku Super Saiyanina Goku jak było? Goku był rozsierdzony na Namek i te silne emocje, ta wściekłość obudziły w nim Super Saiyanina. I Goku, będąc dalej na Namek, był w stanie wrócić do bazowej formy i włączyć Super Saiyanina, ale dalej był w ferworze sytuacji. Potem powiedział, że będąc już na Yardrat, miał problemy z włączeniem Super Saiyanina i dopiero musiał się tego nauczyć. Ale czy to oznacza, że Goku za każdym razem musi się teraz wściekać, żeby włączyć Super Saiyanina? Nie. Ale wiemy, że w jego sercu jest część wściekłości, która chociażby sprawia, że Goku w Super Saiyanie nie jest w stanie ładować Genkidamy, bo nie ma czystego serca. Więc ten Super Saiyanin Goku, mimo tego, że jest włączany na zawołanie, nadal wiąże się z tym pierwszym uczuciem. I myślę, że też tak jest w przypadku Gohana. Zobaczcie, scena przemiany w mandze pokazuje nam, jak Gohan na początku się skupia, a potem momentalnie zamiera jakby. I jego twarz przyjmuje inną emocję, taką jakby coś w nim przeskoczyło. Jakby nauczył się replikować ten naturalny stan wściekłości niezbędny do przemiany. No i potem kilka słów tyczących się wyjaśnienia tej formy. Goku mówi o tym wewnętrznym, intensywnym potencjale, który Gohan zawsze miał. Goku mówi to po przyjęciu ciosu. Tylko że tym razem, słowami Goku, Gohan przekształcił ten intensywny, wewnętrzny potencjał w coś konkretnego, poprzez trening. A nie tak jak do tej pory mieliśmy w dzieciństwie, czy nawet potem już w sadze Cella. Gohan miał te wybuchy wściekłości, tylko że nic na stałe z tym nie robił. Nie starał się opanować tych emocji, nie starał się kontrolować tego w taki sposób, żeby móc osiągnąć tę moc na zawołanie, a nie kiedy musi coś się faktycznie złego stać, kiedy muszą mu puścić zwieracze. Idziemy dalej. Gohan mówi, że nie pokazał całości siły bestii. Vegeta zastanawia się, czy Gohan będzie w stanie kontrolować tak wielkie pokłady ki, no i Gohan tłumaczył to tak, że wzmocnił się do granicy utraty kontroli. Czyli mógłby wzmocnić się dalej, ale zapewne skończyłby podobnie do Broly'ego, czyli straciłby nad sobą kontrolę. Swoją drogą wątek Broly'ego też został w tym rozdziale wspomniany, no bo Broly po prostu zobaczył, że można w ten sposób walczyć, więc bestia została bezpośrednio powiązana z tym, co prezentował Broly, który od razu odpalał pełną moc i tracił nad sobą panowanie, a nie próbował zrobić tego troszeczkę w mniejszym stopniu, żeby mieć te transformacje, może nie w pełnej mocy, ale nad sobą dalej panować. Whis skomentował bestię, mówiąc, że nie jest to ani boska technika, ani kolejny poziom Super Saiyanina, tylko osobisty talent, cały należący do Gohana. I co jest ciekawe,
Gohan, walcząc z Goku, już będąc przetransformowanym w bestię i jeszcze włączając większą moc, która sprawiła, że Goku nawet będąc w Ultra Instynkcie nie był w stanie nadążyć za tą szybkością, powiedział, że mógłby wzmocnić się dalej, tylko że wtedy straciłby nad sobą panowanie. Więc my tak naprawdę, czy znamy pełen potencjał formy Beast? No bo widzieliśmy formę Beast w filmie Super Hero, ale wtedy Gohan nie stracił nad sobą panowania. Nawet się uśmiechał. Być może to był faktycznie Gohan Beast w pełnej mocy, tyle że Gohan wtedy był tak bardzo zafiksowany na celu, czyli na pokonaniu Cella Maxa, że używał pełnej mocy, ale jednocześnie był skupiony na tym, co ma zrobić. Bo widzieliśmy, że się z Cellem Maxem za bardzo nie pieścił. Po prostu kopnął go, uderzył, chwilę później załadował Makanko Sapo i walka się zakończyła. I z jednej strony ludzie, w tym ja, którzy chcieliby zobaczyć troszeczkę więcej akcji, no byli, może nie zniesmaczeni, ale pewien niedosyt czułem, no bo tego bestii było trochę mało. Ale z drugiej strony, jeśli mamy tutaj faktycznie nawiązania albo zżynkę z Cell Sagi, to jest Gohan, który wyciąga wnioski. Też Gohan, który wyciąga wnioski po Majin Buu sadze, czyli nie bawić się z przeciwnikiem, tylko po prostu go zabić i tyle. Ale właśnie 103 rozdział dał nam naprawdę dużą informację odnośnie tego, że Gohan, mimo tego, że naprawdę pokazał siłę w 103 rozdziale, nie pokazał pełnej mocy. Tylko pytanie brzmi, czy on, power-upując się dalej, mógłby walczyć bardziej efektywnie? Bo mógłby być silniejszy, ale tracąc nad sobą kontrolę, może jego ciało by nie wytrzymało. Może straciłby zmysły i zachowywałby się jak totalny berserk na przykład, tak jak Gas, albo tak jak chociażby Broly. No bo widzieliśmy Broly'ego, który był silny, ale można było go skołować i dosłownie chwilę walczył z Goku i Vegetą, a potem dostał worek treningowy pod postacią Freeza i nawet nie wiedział, że bije coś innego, więc siła to jedno, ale opanowanie tej siły to jest druga sprawa. Mimo wszystko uważam, że to jest pełna wersja tego potencjału, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś pełna moc formy Beast, czyli to, o czym Gohan wspominał, że nie może tego włączyć, bo straciłby kontrolę, że może ona byłaby zaznaczona wizualnie jakoś inaczej. Że Gohan w pełnej mocy formy Beast nadal miałby te charakterystyczne srebrne włosy, nadal miałby swoje oczy, ale może coś by się zmieniło, może w aurze by się coś zmieniło. Tak jak na przykład mamy Super Saiyanina Blue i wymasterowanego Super Saiyanina Blue, który nie ma aury. W tym przypadku zasada byłaby trochę inna, ale chodzi mi o jakiś drobny element wizualny, który nie sprawiłby, że mielibyśmy nową transformację, tylko że byłoby zaznaczone kosmetycznie, że Gohan używa absolutnie 100% tej mocy, jednocześnie zachowując kontrolę, a może nie zachowując. Może będzie tak, że w przyszłej sadze Gohan straci nad sobą panowanie. Zobaczymy pełną moc bestii, ale Gohan straci nad sobą panowanie. To byłoby ciekawe. Art do 9.1. Moja teoria, dlaczego Gohan, Goten i Trunks osiągnęli SSJ tak szybko, jest taka, że oni wiedzieli, jak to zrobić. Było wielu Saiyan w szóstym wszechświecie i tam nikt nie miał SSJ, a na pewno mieli wielu potężnych wojowników. Dopiero Vegeta musiał to pokazać Kabbie, a on pokazał to dalej. Osiągnięcie SSJ2 Goku zajęło 7 lat. Tu jest błąd, ale zaraz do tego przejdę. Ale nigdy nie wyjaśniono, jak to się robi. Zgadzam się z tym, że pierwszy raz jest coś osiągnąć trudniej niż drugi raz. I to widzieliśmy na przestrzeni Dragon Balla wiele razy, chociażby właśnie w kontekście Gotena i Trunksa, chociaż w tym przypadku też moim zdaniem dużą rolę stanowiły geny. Ale dobrym przykładem jest ten Super Saiyanin 3 i nie jest tak, że czy Super Saiyanin 2, czy Super Saiyanin 3 zajęło Goku 7 lat, bo 7 lat to on był w zaświatach. Umarł będąc na Cell Games, nie mając SSJ2 i tutaj pokazuję wam kadr z mangi, który pamiętam, że padł, kiedy Goku zobaczył Gotenka SSJ3. Mówił, że osiągnięcie tej formy w zaświatach zajęło mu lata. Więc Goku będąc w zaświatach prawdopodobnie na początku musiał osiągnąć SSJ2 i potem SSJ3 przez lata. Więc dlaczego Vegeta na przykład w Dragon Ball Daima tam troszeczkę potrenował i już miał SSJ3? Bo widział tę formę. Być może właśnie. Ja nie chcę tutaj bronić Dragon Ball Daima, bo jestem jeszcze trochę cięty na tę serię, więc może za parę lat będę bronił jej głupotki. Ale tak, to jest leniwy zabieg, słabo wytłumaczony, ale z perspektywy tego komentarza ma on sens, bo Vegeta widział Super Saiyanina 3 i jeśli Goku w pierwszych rozdziałach Dragon Balla jest w stanie naśladować Kamehameha, czyli technikę, którą Roshi opracowywał, nie uczył się, opracowywał 50 lat, a Goku nauczył się jej w trymiga, patrząc na nią po prostu raz, to dlaczego Vegeta, jako cudowne sajańskie dziecko, nie byłby w stanie zobaczyć, jak włączać SSJ3 i spróbować to zreplikować?
nie w jeden dzień czy w 2 dni, tylko w miesiące. Nie jest to moim zdaniem naciągane. Jest trochę antyklimatyczne, ale nie naciągane, bo moglibyśmy chociaż zobaczyć to, nie? Jak on to osiągał. Adrios, Adrios jeszcze raz? Wow. Adrios, okej, dobra, Adrios ma dzisiaj Dzień Kota. Co z top 80 postaci z turnieju mocy? Jak ci się nie chce robić, to chociaż w koku zdradź swoje top 5. Na turnieju mocy walczyło 80 postaci, w tym z naszego wszechświata, więc Vegeta by wygrał. Piccolo byłby drugi, Roshi byłby trzeci, tutaj chyba nie ma żadnego zaskoczenia. Jeśli chodzi o top 5 takich postaci niszowych, poza... W sumie chociaż nawet licząc Wszechświat 11, 6 może nie będę liczył, bo to jest Wszechświat, który pojawił się przed turniejem mocy. Chapil, Jimizu, Obuni, Katopesla oczywiście i wiesz co, może Saonel i Pirina jednak, bo 6 Wszechświat widzieliśmy wcześniej, ale nie znaliśmy Saonela i Piriny, więc oni się scalali z innymi Nemeczanami, więc niech będzie, że też ich umieszczę tutaj na jednym miejscu. I Mokaczka, no to w sumie jak według Ciebie będzie wyglądać saga Black Freezy? Bo wielu fanów uważa, że może być zagrożeniem na skalę całego multiversum, a patrząc jaką ma moc, to by się zgadzało, więc taka saga z Freezą, nasi bohaterowie, okej, tutaj już jest powiedzmy przewidywanie tego, jak ma to wyglądać. Już mówiłem o tym, że byłoby ciekawie zobaczyć to jakkolwiek powiązane z Ubem. Zbliżamy się wielkimi krokami do 28 Tenkaichi Budokai, na którym Goku ma poznać Uba. I wiemy, że Ub ma większy potencjał niż się wydawało w Dragon Ballu Z, więc być może Frieza będzie zainteresowany tym człowiekiem, jego umiejętnościami, ale saga Black Freezy to jest termin, którym operujemy już kilka lat, mimo tego, że nigdy nie zostało wprost powiedziane, że taka saga powstanie. Bo żeby saga Black Freezy powstała, musimy mieć motyw, dla którego nasi bohaterowie mają walczyć z Freezą, albo Freeza musi mieć motyw, dla którego miałby wyjść ze swojego ukrycia i walczyć z naszymi bohaterami. Bo jeśli Freeza chciałby po prostu przylecieć, tak jak w Resurrection of F i powiedzieć: zabijam was, bo nie lubię was, teraz... To dlaczego nie zrobił tego na planecie Serial? Moim zdaniem nie zrobił tego na planecie Serial, bo po pierwsze nie przyleciał tam po to, a po drugie i przede wszystkim on się żywi strachem. Freeza żywi się faktem, że Goku i Vegeta żyją w świadomości, że są słabsi od niego. Gdyby było tak, że Freeza ich poznał, zabił i tyle, gdzie tu jest ta radość? Freeza jest tak pewny siebie, po tym jak znokautował Goku i Vegetę jednym strzałem w ich najsilniejszych formach, no może Goku nie w tamtym momencie najsilniejszej formie, w skrócie myślowym, że on chce trochę z tego pokorzystać. Tak to interpretuje. Więc czy Goku i Vegeta teraz, trenując dalej, pewnego dnia sobie stwierdzą: dobra, już chyba teraz jesteśmy silniejsi od Black Freezy, więc idźmy go spotkać i się z nim bijmy? No to jest bardzo sztuczne. Tak samo jak Freeza przylatujący do naszych, to jest bardzo sztuczne. Więc musi być sytuacja, która znowu skrzyżuje drogi Goku, Vegety, może Gohana, Broliego i Freezy. Tutaj już możemy sobie wymyślić parę sytuacji. Może byłby to Up, może byłoby tak, że Up jako ten dzieciak z olbrzymim potencjałem, z boską ki, mający w sobie jakieś być może jeszcze inne boskie umiejętności, o których nie wie, byłby celem ciekawym dla Freezy. Tylko jeśli Freeza jest najsilniejszy we wszechświecie, zakładamy, że jest, na potrzeby tego argumentu, to po co mu ktoś taki? Freeza wiemy, że chciał na turnieju mocy obalić Zeno i stać się królem wszechświata. Być może teraz to będzie jego ambicja, ale być może będzie mu do tego brakowało jakiegoś klucza. Może tym kluczem będzie Up, może tym kluczem będą super smocze kule. Może będzie tak, że Freeza będzie zbierał super smocze kule, ale w sumie po co do tego miałby mieć Uba? Ja staram się tego Uba wrzucić do tej historii, bo moim zdaniem byłoby to ciekawe, ale... Saga Black Freezy, no mówię, saga Black Freezy, no. Zawsze jest pytanie, kto miałby pokonać Black Freezy, jak miałaby wyglądać walka, ale dlaczego w ogóle ta saga miałaby się odbyć? Bo walka walką, okej, będzie fajnie, będzie fajna choreografia, będą się bić, będą ładne animacje być może w anime potem, ale dlaczego? Jaki jest trzon tej fabuły? Bo w przypadku Granoli mieliśmy trzon fabuły, w przypadku Moro też mieliśmy trzon fabuły, a tutaj mają się pobić dlatego, że się po prostu... nie lubią? Uważam, że to jest nawet dzisiaj pytanie do was. Jaki miałby być ten zapalnik? W jaki sposób drogi naszych bohaterów i Freezy miałyby się znowu ze sobą przeciąć, żeby można było usprawiedliwić istnienie takiej sagi? Bo to, że oni się znają i się będą pewnie bić, okej, ale to samo nie wystarczy. Pytanie do was. Jak miałby wyglądać ten trzon fabuły? Dlaczego oni mieliby się spotkać i dlaczego mieliby się bić? Co by ich ponownie drogi tak.
Tak. Zel z wieloma pytaniami odnośnie Huntera. Ulubiony moment z każdego arku Hunter x Hunter? Może kiedyś zrobię na ten temat film, bo nie chcę tak z czapy mówić. Ale odnośnie arków, oczywiście ark Mrówek jest najwyżej. Momenty z arku Mrówek są też zdecydowanie najwyżej. Ranking wszystkich obejrzanych anime? Myślę, że najpierw sobie Naruto obejrzę. Pamiętam cały czas o Kiku i o Naruto. Po prostu nie mam ochoty obecnie oglądać tego, więc nic nie robię. Ile już mang przeczytałeś, licząc tylko papierowe wersje lub licząc wszystkie? Nie wiem, nie liczę. Kiedyś więcej mang czytałem, ale nie więcej niż paręnaście. To są rookie numbers, jak to się mówi. Czy jest szansa na ponowny ranking FanMangDB? No, od poprzedniego rankingu trochę czasu minęło, więc szansa jest, ale zastanawiam się, czy jest sens robić ranking ze wszystkimi tytułami, czy może takie mniejsze olać, które już kiedyś omawiałem, no bo tam jakieś było, wiecie, Dragon Ball X, nie wiem, nie pamiętam tych historii, więc trudno byłoby taki film zrobić, żeby on miał ręce i nogi. Czaku, Łyzy, weź w końcu moje pytania. Co sądzisz o, jeśli kiedykolwiek widziałeś, Death Battle? Jeśli tak, co uważasz o walkach z udziałem postaci z DB lub innych anime oraz ich wynikach? Jeśli ktoś lubi to oglądać, takie ciekawe, co by było gdyby, i jeśli to jest robione w fajny sposób, to spoko, oglądajcie sobie, nie mam z tym żadnego problemu. Mówię jeśli, bo ja nie wiem, nie oglądałem żadnego odcinka. Wiem oczywiście o czymś takim, bo też były pytania o to, więc jestem świadomy tego, że są odcinki pokroju Goku kontra Superman. Kto by wygrał? Tyle, że mieszające różne wszechświaty. Nie interesuje mnie taki content, ani do oglądania, ani do tworzenia. Też ze względu na to, że musiałbym mieć dość sporą wiedzę na temat innych uniwersów, a nie mam takiej wiedzy, więc się w to nie bawię. Jak daleko Herkules zaszedłby w oryginalnym DB? Jaki jest jego przybliżony poziom mocy? No jeśli Herkules w 24 Tenkaichi Budokai sobie wygrał, to myślę, że Herkules też wcześniej by zaszedł wysoko. Może doszedłby do fazy pucharowej, a tam potem przegrał z Jackie Chunem czy Goku. Natomiast na pewno doszedłby do fazy playoff. Bomber, a w zasadzie Bumber. Gdy wirus niszczy planetę, tak jak w filmie, to wymazuje on też duszę wszystkich mieszkańców i nie będą oni istnieli totalnie? Nawet jako nieżywi, tak jak Zamasu? Czy niszczy po prostu planetę z dodatkowym wybuchem i ten wybuch zabija mieszkańców, więc ich dusze będą istnieć? Myślę, że to zależy od widzimisię. To jest zasadne pytanie. Zwróćcie uwagę na to, że jak wirus niszczy planetę, no to on niszczy planetę, ale mieszkańcy tej planety giną w ramach wybuchu, więc trafiają do zaświatów. Ale gdyby zniszczył całą planetę z mieszkańcami, tak jak na przykład zrobił to Sidra, zniszczył miasto razem z mieszkańcami, to znaczy, że oni przestają istnieć i nie trafiają do zaświatów. W przypadku wirusa myślę, że jest tak, że on ma w nosie to, czy ludzie trafią do zaświatów, czy nie, więc po prostu niszczy planetę i to jest tyle. No bo jeśli mamy wybuch, to znaczy, że ta planeta wybuchła, a nie mieliśmy tego powolnego wymazywania, tak jak to mieliśmy w przypadku Sidry i innych sytuacji, więc myślę, że to zależy od widzimisię. Dobrze by się to wpisywało w charakter Boga Zniszczenia, zwłaszcza wirusa, więc stawiam, że w większości jak niszczy planetę, to po prostu ją niszczy, a reszta mieszkańców musi z tym żyć, a w zasadzie nie żyć. Po prostu Czesław, skoro wkraczamy na temat technik, ja bym chciał podrzucić temat tej najbardziej nam znanej, czyli Kamehameha. Widzieliśmy różne wersje jej wykonywania. Klasyczna, czyli specjalne powolne ruchy i jej wymowa. Szybka, czyli te ikoniczne ułożenie obu dłoni i z miejsca wystrzał. Nożna, wykonywana samymi stopami. Jednoręczna, wykonywana jedną ręką wysuniętą na wprost. A to tylko kilka przykładów, gdyż tych wersji było o wiele więcej. Przechodząc do rzeczy, moje pytanie. Jakie są właściwie kryteria, aby ją wykonać? Są jakieś niezmienne rzeczy w tej technice, które są niezbędne, aby wykonać Kamehameha? Myślę, że to nie jest kwestia ani ułożenia rąk, ani wypowiedzenia tych słów, ani nawet robienia tego za pomocą rąk. Goku puszczał Kamehameha stopami, tak jak wspomniałeś, tylko pewnego rodzaju konkretnego rodzaju kumulowania energii. Roshi, jak widzieliśmy, często wykonywał Kamehameha, wykonując pełen zakres ruchów i to być może pozwalało mu tę energię skondensować. Może wiecie, w ten sposób był w stanie... Ja wiem, że mówię o fikcyjnym świecie, ale Goku, widząc Kamehameha jeden raz, tak jak powiedziałem, nauczył się tego, potem był w stanie wykonywać różne wariacje i nie zawsze wykonywał to tak samo, ale zawsze było to nazywane Kamehameha, więc raczej chodzi tutaj o rodzaj zbierania energii, kumulowania energii w określony sposób, a tego już nie jestem wam w stanie wytłumaczyć, a nie chodzi o ruchy, ani o wypowiadanie, ani o nawet ręce, ani o nawet obie kończyny. Myślę, że gdyby Goku chciał, to mógłby Kamehameha nawet wypluć, tak jak Kiblasty
z ust były wypuszczane. Także oczywiście mógłbym się na ten temat troszeczkę bardziej rozwinąć, chociaż myślę, że w przypadku Kamehameha to nie jest aż tak ciekawy temat, mimo tego, że jest to popularna technika, bardzo popularna. Ale na przykład taki film o Ultra Instynkcie, tak jak ostatnio wrzuciłem o Hakai, odsyłam was do niego, tak samo jak odsyłam was do tego vloga bonusowego i do tego pierwszego też, wspomaganie, zajechanie. No i zachęcam was do zostawienia, to jest jeden, więc tak, lajka. Mówicie, że czasami zapominacie o tym, jak nie wspomnę, więc wspominam. Zostawcie lajka, dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za wszystkie komentarze, czekam na kolejne. Możecie zostawić też suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a nie chcecie niczego przegapić na moim kanale, chociaż sama subskrypcja w obecnych czasach to nic nie znaczy, więc jak chcecie faktycznie niczego nie przegapić, to też musicie zostawić dzwoneczek. Takie czasy. Ja tego nie wymyśliłem. Dziękuję wam za oglądanie, miłego, słonecznego dnia wam życzę, ja akurat taki mam i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.